Zamieszkaliśmy we Włoszech po zachodniej stronie półwyspu, więc to oczywiste, że po jakimś czasie z wielkim zainteresowaniem spoglądamy na drugą stronę gór, poza grzbiet Apeninów, gdzie rozpościera się kraina niczym lustrzane odbicie Tusci, zielona, niedoceniana, zwrócona amfiteatralnie ku Adriatykowi. W tym odcinku próbujemy Wam przybliżyć markę regionu Marche. Opowiemy, jak istotną rolę w jego wyzwoleniu mieli polscy żołnierze, gdzie znajduje się to niezwykłe zamczysko i co parkowało w tych skalnych garażach Ancony, gdzie pielgrzymuje się do fragmentu domu Marii z Nazaretu, jak się zwą te być może najpiękniejsze klify wschodnich Włoch i jak mieszkał słynny Raffaello Santi. Cześć! Tu Ania I Marcin. Czyli wędrowne motyle. Witamy Was z Włoch, mimo tego, że jesteśmy ubrani solidnie, no bo przecież już jesień przyszła. I jesteśmy trochę wysoko nad poziomem morza. A witamy Was z miejsca szczególnego, ponieważ jesteśmy w regionie, w którym jeszcze nic nie kręciliśmy nigdy, czyli w regionie Marche. Wczoraj spakowaliśmy się pod korek w naszej Toyotce i ruszyliśmy w podróż do domu, do Polski, a we Włoszech byliśmy 1,5 miesiąca i przez ten czas naprawdę bardzo dużo się działo. No i teraz jesteśmy w trasie i ta trasa do Polski, do polskiego domu będzie wynosiła, uwaga, nawet 2 tygodnie, bo mamy Wam dużo do pokazania ciekawych rzeczy po drodze, no i też mamy swoje służbowe, zawodowe 2-3 sprawy. A odcinek o Marche jest oczywiście częścią tej trasy, a miasto w tle za naszymi plecami jest jednym z najwspanialszych miast całych Włoch. Zapraszamy. Rok temu pokazywaliśmy Wam jesienną Florencję i Piemont. W tym podróżujemy prawą flanką Italii, zaczynając od regionu, którym nie ma sensownego przetłumaczenia na polski. Nie jest to Marchia, więc trzeba stosować włoskie określenie Marche. Co ciekawe, jedna ze stron o Marche ma logotyp bardzo podobny do naszego. No, to zobowiązuje. Droga na północny wschód biegnie śladem, który wytyczyła słynna Via Flaminia, ciągnąca się od rzymskiej bramy Porta Flaminia w kierunku Umbrii, Narni nad wybrzeża Adriatyku w okolicach Rimini. Przedostatni jej odcinek pokonuje wąwozy przecinające Apeniny, dość spektakularnie wręcz, jak Gola del Furlo, już całkiem blisko Urbino. Sygnalizacja świetlna nie jest bez przyczyny, ponieważ mamy zwężenie, ale dla takiego zwężenia warto poczekać, ponieważ architektura i geniusz Rzymian zawsze nas zaskakuje. Wszyscy słyszeliśmy, mam nadzieję, że są świetni w mosty, nawet podczas wielkich powodzi ostatnio współczesne padały, a rzymskie się ostawały. Ale mało kto kojarzy, że Rzymianie też byli bardzo dobrzy w tunele, zwłaszcza wzdłuż łańcucha Apeninów. A to jest chyba najbardziej spektakularny przykład, bo znajduje się na słynnej Via Flaminia, która biegnie tutaj, gdzie biegła 2000 lat temu, aczkolwiek no, obok jest w tunelu szybsza droga, natomiast ta również się nazywa Via Flaminia, a to wykuta przez Rzymian galeria, bo we Włoszech na tunele drogowe mówi się galerie. Jak widać, w czasach etruskich funkcjonowała tutaj też przeprawa, choć węższa. Gola, czyli kanion, to jeden z najciekawszych geologiczno-historycznych zakątków środka Włoch. W bliskim sąsiedztwie znajduje się też miasteczko Fermignano, bogate i zasobne w zakłady przemysłowe, a także średniowieczny most o rzymskich podstawach. Stoi wieki od czasów wojny bizantyjsko-gockiej. Niestraszne mu powodzie wezbrania wód z Apeninów. Siłę tej wody można zapoznać w osobliwości geologicznej Marmite dei Giganti, gdy potężne wody z topniejących lodowców rzeki Metauro dawniej wyrzeźbiły kamieniami skalne kotły w wapiennym podłożu. Energia wody wciąż wykorzystywana jest przez hydroinżynierię w okolicy. Ale okolica słynie też z trufli, a miasteczko Aqualania uważane jest przez Włochów nawet jako stolica truflowa kraju. Oto jednak nasz główny cel dzisiaj. Widoczna z okna pensjonatu. Ona, bo każde miasto we Włoszech jest kobietą, nawet jeśli zwie się Urbino. Pierwsze wrażenie, no klasycznie,
miasto zupełnie inne niż inne znane miasta włoskie. Super. Pierwszy raz w całości ceglane, to naprawdę chyba pierwszy raz nam się zdarzyło. Budynki bardzo wysokie i troszkę jak z horroru, nie wiem dlaczego. Człowiek na początku, przygotowując scenariusz, myśli sobie, że będzie kontemplował i mówił półszeptem, pełen zachwytu. Natomiast słyszycie za moimi plecami, no, trwa festiwal, festa, której myśmy nie przewidzieli, więc wypada zmienić optykę, krzyczeć z radości, z zachwytu nad jedną z najpiękniej zachowanych fasad renesansowych pałaców książęcych we Włoszech. Ba, cały pałac książęcy, czyli Palazzo Ducale w Urbino, należy do takich top 5, a może i top 10, nie, top 10, a może i top 5 pałaców we Włoszech. I to jest niesamowite i fantastyczne. Chociażby się zobaczyło 10, 20, 30 ikonicznych budynków we Włoszech, to ten 31 też rzuci na kolana. Tak jak ten niezwykły w swoim rodzaju, nieco romantyzujący ze względu na swoje spiczaste wieże pałac. Ale do niego za chwileczkę wrócimy. Pałac książęcy zbudowany na zlecenie księcia Federica de Montefeltro jest arcydziełem architektury renesansowej, które nie tylko zachwyca swoją formą, ale też pełni rolę centrum kulturalnego miasta i całego regionu Marke. Tutaj urodził się również Rafael Santi, słynny malarz włoskiego renesansu, nie tylko malarz, również architekt. Teraz właśnie znajdujemy się w jego domu rodzinnym. On został pochowany w Panteonie w Rzymie i właśnie te dwie rzeczy sprawiają, że mimo, że Urbino to jest naprawdę małe miasteczko, to warto tutaj przyjechać, ponieważ ono odegrało wielką rolę, odcisnęło piętno na kulturze nie tylko Włoch, ale całej Europy. Artysta był po prostu w odpowiednim miejscu i czasie, pod opieką księcia Federica, który oferował mu dostęp do najlepszych artystów i uczonych. Miało to kluczowy wpływ na jego rozwój artystyczny. Wielokrotnie podziwialiśmy Urbino na zdjęciach, no i szczególnie pięknie prezentuje się wcześnie rano, kiedy unoszą się, właściwie kiedy Urbino unosi się w mgiełkach, ale także o tej porze, tuż po zachodzie słońca, kiedy nabiera czerwonej, purpurowej, trochę fioletowawej, różowej barwy, a my czekamy na zaświecenie się latarni, bo pewnie Urbino właśnie w takim świetle będzie prezentowało się jeszcze piękniej. Czym będzie dla nas Urbino? Jednoznacznie poetyckim miejscem. Ta osobliwa, nierealna mieszanka kolorów i bardzo oryginalny kształt książęcego pałacu nadaje miastu inny wymiar baśniowości, tak jakby miało wieczorem wystartować w podróż ku niebu i wrócić rano. Dla studentów, turystów, normalnych mieszkańców. Jednak to niemożliwe, skoro dominuje tu cegła i to w dość dosłowny sposób. Jest wszędzie. Jest piękna, ale jest ciężka. Tylko dlatego miasto nie odleci. Jedziemy dalej. Brakuje nam słońca, jak i generalnie brakuje trochę słońca w tegorocznym sezonie jesiennym we Włoszech. Podróż przez wzgórza i zielone zakątki Marke, północnej części tego regionu, tak po prawdzie, jest bardzo podobna do jazdy po Toskanii, aczkolwiek dużo mniej cyprysów. Flora jest bardziej urozmaicona, zielona, bogata w dęby, kasztanowce, klony, drzewa generalnie często zimozielone, zwłaszcza w niższych partiach regionu. Docieramy do miasteczka Corinaldo, należącego do najlepiej i najciekawiej obwarowanych miast we Włoszech, co widać dzięki naszemu Bronkowi. Miasta też, w którym urodziła się i mieszkała święta Maria Goretti i miasta będącego w centrum regionu winiarskiego, który słynie z win nie czerwonych, nie białych i nie różowych. Czyli jakich? Zatrzymaliśmy się na obiad, ale tak naprawdę po to, żeby spróbować wina tutejszego, Verdicchio się nazywa. Oto i ono. Jest charakterystyczne dla tego miasteczka, ale także dla tego regionu. To jest wino, którego grona, nawet jeśli są dojrzałe, to wciąż są zielone.
A poza tym to wino jest bardzo delikatne w smaku, choć dość mocno wytrawne. Wyczuwa się taki posmak cytrusów, ale też takie mineralne, kredowe można powiedzieć, no takie jak tutejsza gleba Tyły. A tutaj mamy charakterystyczny dla tego regionu antipasti. To są takie pierożki w środku wypełnione pecorino, a do tego taka chmurka mus z jogurtu najprawdopodobniej i na wierzchu oliwa z kopru włoskiego. Spróbujemy. Przepastny, piękny widok, pogoda smętna, miejsce smutne, bo cmentarz w Osimo. Sceneria za moimi plecami również niezbyt wesoła, chociaż może trochę. I to tutaj, w tej scenerii rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w historii II wojny światowej na terenach Włoch z udziałem 3. Dywizji Strzelców Karpackich, 5. Kresowej Dywizji Piechoty i 2. Warszawskiej Brygady Pancernej. Łącznie około 50 000 polskich żołnierzy pod dowództwem generała Andersa odbyło z wojskami niemieckimi bitwę o Ancone. Tak nazywa się ta wielowątkowa bitwa. Właśnie zdobycie Monte Crescia i sąsiednich wzgórz tak naprawdę otworzyło drogę na miasto, było punktem przełomowym w tej bitwie i to znajduje się za naszymi plecami, ale dodajmy, bo to jest chyba bardzo ważne w tym wszystkim, że bitwy zwycięskiej dla Polaków. Na cmentarzu wojennym w Loreto znajduje się około 1100 grobów polskich poległych w walkach o Ancone i te okolice, w tym ponad 25 oficerów wyznania katolickiego, prawosławnego, żydowskiego. I dziś to miejsce wciąż bardzo ważnych uroczystości polsko-włoskich, jak chociażby obchody 80-lecia bitwy z tego roku. Cmentarz jest bardzo oszczędny w formie, ale bardzo zadbany, czyściutki. Widać, że Ministerstwo Obrony włoskie, ale też ambasada polska, emigracja, ludzie, którzy się interesują tym miejscem, trzymają pieczę. To widać. I my dziękujemy za to Włochom. W czasie, gdy Niemcy bombardowali Polaków, została też podpalona słynna Bazylika Matki Boskiej w Loreto, serce tego sanktuarium i miejsce przechowywania cudownej dla katolików figurki, znanej też z litania loretańskich. W tym czasie polscy żołnierze również pełnili rolę ratowników i straży pożarnej w mieście Loreto, gasząc pożary, ratując ludzi, budynki, ratując sanktuarium ze świętą figurką, tak ważną dla Włochów, dla ich tożsamości. Mówimy o jednym z 3 najważniejszych sanktuariów. I za to wydarzenie Włosi bardzo, ale to bardzo dziękowali Polakom, bardzo zapamiętali ten akt oddania, narażania życia dla czegoś, co przecież polskie nie jest. W przeciwieństwie do Monte Cassino, bo już zdążyliśmy troszeczkę porozmawiać z niektórymi Włochami o historii, gdzie trochę za złe ma się aliantom, że zbombardowali klasztor, doszło tam do zbrodni na kulturze, architekturze i religii, bo klasztor łącznie z wieloma cywilami, którzy się tam schowali w środku, był również dla Włochów bardzo, bardzo ważnym symbolem i miejscem. Drugą rzeczą, za którą dziękujemy, jest fakt, że włoskie pomniki Jana Pawła II na ogół go przypominają, w przeciwieństwie do wielu w Polsce. Figura Matki Boskiej, ciemna, choć to wynik dymu, świec i kadzideł, pośrednio urealnia jej bliskowschodnie korzenie. A głównym skarbem jest osobliwy relikt, który dla katolików jest fragmentem prawdziwego domu Maryi właśnie z Bliskiego Wschodu. Święty Dom, czyli Casa Santa di Loreto, odwiedzany corocznie przez tysiące turystów z całego świata, został przywieziony z Ziemi Świętej w czasie krucjat przez bizantyjski ród Komenów. Sanktuarium oryginalnej relikwii było miejscem pielgrzymkowym już od wieku XV. Przetrwało ataki tureckie, a kult Matki Boskiej Loretańskiej spopularyzował w Polsce Jan Kazimierz oraz Jan III Sobieski, który jej wizerunek umieścił sobie na swojej szabli. I kolejna polonika, kolejny polski element. Wewnątrz znajduje się kaplica polska z malowidłami prezentującymi ważne wydarzenia z dziejów Polski i Europy oczywiście także, między innymi Bitwa Warszawska czy też Bitwa pod Wiedniem. Natomiast samo miasto jest dość ciekawe ze względu na to, że jest to miasto włoskie, które ze względu zapewne, jeśli chodzi o położenie, ale także wartość turystyczną, religijną, ale także wysoki poziom życia, dobry poziom życia, jest miastem, w którym przybywa mieszkańców. W przeciągu 20 lat to jest około kilku tysięcy.
Dziś obiektem zainteresowania przyjeżdżających do Loreto są też dzieła Bramantego, mozaiki autorstwa Guida Reniego, freski Luki Signorelliego i rzeźby Raffaella de Montelupo. Czy wszystkie miasta w Marche są zbudowane w 90% z cegły? Możliwe. Zobaczymy jutro, jak będzie w Anconie. Jest słońce. Taki mamy widoczek z apartamentu na kontrolę prędkości i na Loreto. Do wybrzeża mamy zaledwie 13 minut. Gdyby to było lato, skorzystalibyśmy z rowerów. Wstańcie więc z nami i zobaczcie coś niezwykłego, co powinno znaleźć się na liście każdego miłośnika Italii i przyrody. Fajna pasticceria, co? Duży wybór. W ogóle bardzo dużo. I tutaj mamy Zaskakująco. Sacottino z ananasem i wanilią. Czemuście nas nie obudzili? Do Numany docieramy z lekkim poślizgiem. Wychodzi na to, że na wschód spóźniliśmy się około 15 minut, ale nie szkodzi. Oto przed wami, przed państwem dzikie stado kóz, basących się na terenie Riviery Conero. W Parku Narodowym Conero właśnie. Po prostu bajka. Z Tirolu i Numany ciągnie się najpiękniejszy widok na te klify, ale oczywiście ten widok i te klify są najpiękniej widoczne z poziomu plaży. Na przykład latem odpoczywając na niej, no jest jeden minus, no właściwie dwa. Po pierwsze brak zachodów słońca, a po drugie dość szybko padający cień. Natomiast takie piękne plaże, dzikie dość, bardzo trudno dostępne, z ostańcami skalnymi i właśnie z takimi formacjami skalnymi. Ścieżki i punkty widokowe dostępne są na całym wybrzeżu ciągnącym się aż do Ancony. I Ancona na skraju tych gór leży, no i oczywiście z tego korzysta. No tutaj raczej poniżej 100, a nawet poniżej 200 tak łatwo się nic nie znajdzie, wiadomo. Fakt, że klify Conero wchodzą do miasta, sprawia, że Ancona, wydaje nam się, jest najpiękniej położonym dużym portem morskim wschodnim we Włoszech, a ponieważ widzieliśmy wszystkie, to możemy powiedzieć, że też na podium ogólnowłoskim się znajdzie. Tutaj na tyłach miasta, niedaleko tego pomnika, jest zupełnie inny świat, czasami zupełnie inny, dużo bardziej cichy w porównaniu z targowym dniem czy głośnym, pełnym zgiełków w centrum Ancony. Tutaj decyduje tylko i wyłącznie wiatr i morze o wszystkim. Możemy zejść schodami, możemy skorzystać z tamtej windy. Coś Wam za chwileczkę pokażemy fajnego. To druga strona rzeczonych gór, gór nad morzem, jedynych takich nad Adriatykiem pomiędzy Triestem a Gargano. Słońce wróciło i wróciły motyle, pszczoły, inne owady na nadmorską zieleń. Wieje wiatr południowo-wschodni i wschodni, czyli Scirocco i Levante. W zależności jakie zapachy czujecie, czy morza, czy może Dalmacji. Te groty skalne, wykute w tym samym budulcu, który tworzy Conero, to są garaże. Passetto nazywają się. Jest to niezwykły fragment miasta, który służył już od XIX wieku komu? Rybakom. Ponad 500 takich garaży z przepięknymi, kolorowymi frontami. Miejsca te wciąż są wykorzystywane przez rybaków, a nawet jeśli nie są, to wyobraźcie sobie, że taki dziadek na emeryturze, rybak, całe życie prawie spędził tutaj i z sentymentu przychodzi porozmawiać, pogapić się w morze z innym dziadkiem, również na emeryturze, również mającym sentyment do tego miejsca. Niewątpliwie jest to bardzo charakterystyczny wyróżnik Ancony, którego w takiej skali nie ma nigdzie indziej we Włoszech. Ancona założona przez Greków z Syrakus w IV wieku przed naszą erą była jednym z ważniejszych portów starożytnego świata, strategicznie położonym nad Morzem Adriatyckim, choć wśród wpływów greckich. W czasach rzymskich rozkwitła dzięki osłoniętemu portowi, który już wtedy był kluczowy dla handlu i wojskowości po dwóch stronach morza. W średniowieczu miasto zyskało na znaczeniu jako republika handlowa, konkurując z Wenecją,
Jednak później znalazła się pod panowaniem państwa kościelnego, które niezbyt sobie radziło na polu handlu i faktorii, więc z konieczności miasto rozbudowywało się już na południe, poza port, dziś mając nowocześniejsze centrum w miejscu eleganckich Piazza Cavour czy Piazza Roma. Nie ma ono typowego dla wielu włoskich miast starego, średniowiecznego albo renesansowego jądra. Wynika to też ze sporych zniszczeń w czasie II wojny światowej. Dziś Ancona łączy bogatą historię z nowoczesnością, będąc wciąż ważnym portem i bramą do wschodniej Europy i Bałkanów, o czym świadczy gęsto zapełniony port, również przez ogromne promy. No i dokąd te promy płyną? Po nazwie jednego można stwierdzić Adria, że gdzieś, chociaż nie, może Jadran, do Chorwacji. Faktycznie linia do Zadaru i do Splitu jest bardzo popularna i uczęszczana, ale nie tylko. Mamy też Czarnogórę, Grecję, łącznie z kontynentalną, wyspiarską. Także sporo możliwości. W ogóle Ancona jest bardzo dziwnie rozbudowującym się miastem, ponieważ, to taka zagwozdka Sfinksa, jest portem na Morzu Wschodnim dla Włoch, ale jako port jest skierowana na zachód, natomiast jako miasto rozbudowywało się na południe i wschód. No bo właśnie patrząc na mapę, Corso Garibaldi ciągnie się na wschód od starej części Ancony. Ciekawe. A tam jest najważniejsza budowla. O niej powie Ania. No i to jest niezwykłe, słuchajcie, to jest piękne, to jest intrygujące, zachwycające, że w ramach miasta, i to dużego miasta, mamy takie szlaki, bo idziemy żółtym, normalnie turystycznym szlakiem, z takimi widokami. Nie wiem, czy któreś włoskie miasto duże może się pochwalić takim czymś. Mam nadzieję, że hałas sportu, ale też wiatr nam nie przeszkodzą. A za moimi plecami przepiękna katedra, która prezentuje styl romańsko-bizantyjski z elementami wczesnochrześcijańskimi i starożytnymi. Wewnątrz oczywiście surowa, kamienna, ale przede wszystkim przykuwa uwagę ten przepiękny romański portal, ozdobiony 2 kolumnami wspartymi na potężnych lwach. I tak naprawdę ten portal, przechodząc ten portal, wchodzimy nie tylko do tej katedry, ale także możemy poczuć się, jakbyśmy przechodzili właśnie przez portal czasoprzestrzenny, który przenosi nas o 1000, a może i nawet więcej lat. Kulinarnym hitem Marche i regionu jest brodetto. To wyjątkowo gęsta i bogata zupa składająca się z kilkunastu składników, głównie z morza, różnego gatunku ryb, małp, krewetek itd. Najczęściej trzeba ją zamówić z wyprzedzeniem, a z uwagi na szczyt G7 w Anconie 2 restauracje były całkiem zajęte. Spróbowaliśmy więc wersji dla ubogich, czyli guazzetto. Zupa w wersji niewodnistej, ze składników kilku, a nie kilkunastu. Ciężko się tu nagrywało w porze obiadu, bo hałas, no ale spróbujmy. Spójrzcie, jak pięknie oprócz promów brzegi Adriatyku są łączone przez kuchnię, bo po drugiej stronie je się coś bardzo podobnego na Istrii Brudo, również w Grecji na Korfu, a ja zamówiłem sobie gnocchi czy też gnocchetti alla vongole. Zarówno wczoraj na przykład w markecie, jak i tutaj na dworcu, cała ekipa remontowa, mnóstwo słyszymy języków bałkańskich, co jest w sumie logiczne, jak się człowiek zastanowi, ponieważ mnóstwo połączeń promowych, zarówno z Civitanowa, jak i z Ancony w kierunku właśnie Półwyspu Bałkańskiego po prostu jest wygodna dla diaspory narodów bałkańskich tutaj w Marche. No i gdzie nas ten GPS wywiózł? A tak się fajnie jechało autostradą. Jedziemy na północ. Blisko autostrady znajduje się jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków Marche i być może całych środkowych Włoch. Odwieczny, męczący moment w życiu wszystkich podróżujących samochodami w kraju, w którym niekoniecznie wszystko jest na kartę. Czy mamy drobne na parking? Tym razem mamy. Spektakularne zamczystko jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych zamków we Włoszech. Jego budowa rozpoczęła się w wieku XII. Zamek stał się znany dzięki rodom Malatesta i znanym nam wszystkim Sforcom. Charakterystycznym elementem gradary, bo o niej mowa,
jest potężny mur obronny otaczający główną twierdzę, zamczysko oraz imponująca wieża, z której roztacza się widok na pogranicze Markę i Emilii-Romanii. Jesienne granaty pewnie skazane są na opadnięcie i zgnicie. Ucieszą się jeże, borsuki, kuny. Będą ucztowały po królewsku. Stąd widać mniej więcej okolice, które nas interesują na zakończenie tego odcinka. Parco Naturale Monte San Bartolo jest miniaturą Monte Conero z niezwykle malowniczymi zakątkami i szlakami, w tym Tetto del Mondo. W Gabicie del Mare ktoś nawet żartobliwie nazwał jeden z punktów widokowych widok na Wenecji. Ale całkiem poważnie oznajmił też, że 15 października to koniec sezonu turystycznego. Tu też można spojrzeć w kierunku adriatyckiej Atlantydy. Legenda, choć nie pozbawiona prawdy, mówi o zatopionym, być może rzymskim lub etruskim mieście Walburna, La misteriosa città romana, którego kolumny, kapitele i kamienie czasami dostrzegają rybacy z Markę w czystej, spokojnej wodzie tego morza. I to by było już wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. A kończymy dosłownie w ostatniej miejscowości, która znajduje się w regionie Markę, bo za naszymi plecami słynny kurort Katolika, który znajduje się już w regionie Emilia-Romagna. I wypadałoby, żeby następny odcinek był z Emilii-Romanii, ale nie, jesteśmy przekorni. Przejedziemy przez Emilię-Romanię, może z małym pit stopem i tak naprawdę widzimy się w regionie... zagadka. W każdym razie kręcimy o Padwie, region Veneto. Do zobaczenia. Zapraszamy.